Jest wszystko. Cześć, ja akurat jestem w Beskidzie Niskim, ale chciałbym zaprosić Cię na film, gdzie pokazujemy Dubaj z trochę innej strony, mianowicie tej terenówkowej. Nie tylko ultra fajne fury, ale również ciekawe kąski, jak i złomowiska, które zupełnie inaczej wyglądają niż u nas w Polsce i jakie perełki tam można znaleźć. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut oka każdy się może zastanawiać, co to jest za samochód. Ale to jest Pajero 4 z ultra dziwnym grillem. I to uwaga, te auta wyglądają w ogóle na nowe. Jeszcze są przykryte folią. Jakbyście chcieli kupić nowego Patrola Super Safari, proszę. Turkeja Motors 150 Fortuner, niespotykany w Polsce. Fortuner 300 Hilux, 300 GR 250. To jest jakieś brzydkie. I tutaj też ciekawostka, GMW Tank, który też w Polsce nie za bardzo jest dostępny. Krótka 70, Patrol. No generalnie jakbyście szukali kiedyś, gdzie są wszystkie terenówki, to gdzieś tu. No, takie też mają. Fat Track. Co to jest? Ja nawet nie znam tej marki. To znam. Tego nie znam. Baby G na Jimiaku. Kolejne dewki. Dewki. Trafiliśmy w dość ciekawe miejsce, mianowicie tam jest jakiś wielopiętrowy parking, gdzie jest bardzo dużo samochodów. W szczególności, że tutaj połowa aut to są terenówki, więc warto czegoś poszukać. O! Wiem, że dla będących w Dubaju może to nie jest szał, ale tak. Jeden nowy Patrol, drugi nowy Patrol, trzeci nowy Patrol, czwarty, piąty, szósty. Mokry sen wielu polskich offroadowców z silnikiem 4.8 w wersji Super Safari. Teraz jak wygląda Połódź, jeżeli chodzi o ilość tutaj samochodów. To jest jeden z wielu placów wokół Dubaju, a jeszcze nie byliśmy w największym epicentrum, czyli w Szarży. O, Rolls. Nowe parchy. To coś, co przyszliśmy obejrzeć. Co to jest? I dlaczego tu stoi? Z oryginalnym uchwytem na koło. Ciekawa sprawa z normalnym hakiem, bo tutaj się to nie zdarza. A teraz patrzcie, co wyhaczyłem. Wczoraj znalazłem to ogłoszenie, widziałem. Mamy Patrola Y61 GU4. Ładna fela, bardzo ładna fela. Ale od spodu nam tutaj kawał rury pokazuje, co może świadczyć o pewnych rzeczach. Maska powycinana i to dość grubo powycinana. Ale co? To jest w ogóle ciekawostka, co pokazuje nam tutaj sprzedawca. 1400 kuca. No coś mi się tu przebija, ale za dużo nie widać, więc jestem ciekaw, jak to jeździ. Trafiliśmy na dzielnicę, gdzie są dużo serwisów aut terenowych, sklepów, w zasadzie wszystkiego, co potrzebujemy do motoryzacji. Land Cruiser seria 50, bardzo niepopularna, bardzo rzadka. 45, bielusieńka. No jak widać, ktoś już tutaj renowację ramy przeprowadzał. Cała odmalowana w taki, a nie inny sposób. Wnętrze pozostawia trochę do życzenia. A teraz coś, co nas bardziej interesuje.
Mianowicie ta piękna 60, która zapowiada się nad wyraz dobrze. Nad wyraz dobrze. 5-biegowa skrzynia. Normalny reduktor. Ładne, niezniszczone wnętrze. Nie wiem, ale chyba niektórzy muszą zobaczyć tą minę. Ile takie stare auto może dać radości komuś, kto to lubi? Patrzcie, z tyłu mamy nawiew. Taki śmieszny. Tu mamy fotele. Z tyłu, mimo odsuniętych mocno foteli, ja siedzę normalnie. No powiem wam, że ja to się w tym zakochałem. Coś bardzo strzela przy kierownicy. Ale możliwe, że to gałki są wywalone. A teraz ostatni test. Wariactwo. Ej, to jest auto z 80, którego? 85? Dziękuję. Teraz zobaczcie sobie, jak wygląda auto po tylu latach w ciepłych krajach. Zobaczcie, jak wygląda rama. Tu jest wszystko zdrowiusieńkie. Tu nie ma nic. Żadnych nalotów. Nic. I to jest auto bez rdzy. Ale panie palone było. A, no to sorry, to nie. Patrzcie tak, elektryczne ustawienie lusterek działa, wszystkie elektryczne szyby działają, jedne drzwi nie działają, jeżeli chodzi o zamek centralny. Jakieś tam głośniki dodatkowe wrzucone. No powiem wam, oglądałem jedną w Polsce i nawet nie była w połowie, nawet w 1/4 w tak dobrym stanie jak to. Tu jest jakaś pierdoła, ale generalnie auto jest w tak fantastycznym stanie. Ja po prostu jestem zakochany. Co? Kostkarka jest. Kostkarka? Tak. Ja widziałem to tylko w 80. A nie ma. Nie ma tych, nie ma wkładów, bo tutaj normalnie wchodzą takie wkłady, które można sobie tu wrzucić i tu jak działa klimatyzacja, niestety nie działa. Tu jest jeszcze jakaś, tutaj jest jeszcze jakiś przełączniczek do tyłu, to wtedy możesz sobie robić lód, także to jest kolejna rzecz. Tu jest w ogóle cała instrukcja do napędów. Metalowe. Ten fotel jest manualny. A propos. Radio pozostawia trochę do życzenia, ale patrzcie, te dywaniki to są chyba nawet oryginalne. Teraz wam pokażę ten piękny, wspaniały znaczek. A teraz zobaczcie tu. Zero rdzy. Wszystko pięknie pracuje, nic nie wypada. Coś pięknego. To takie auta właśnie warto jeździć, a nie podniecać się tymi trupami, co są z soli, z Europy i tak dalej. Wszystko tak, jak powinno wyglądać. Wszystko zdrowisieńkie. To zobaczymy, czy uda nam się ją kupić. A tutaj jeszcze mamy dwa kwiatki, mianowicie mamy tutaj Land Rovera Serie 30, to nie jest żaden Defender. W ciekawej konfiguracji, mianowicie tu jest 7-miejscowej. Tutaj mamy 3 fotele, tutaj mamy trochę wybrakowane, parę wajch różnych dziwnych oraz ławeczkę z tyłu. Też również zachowany w fantastycznym stanie, aczkolwiek lakier już nie jest oryginalny, bo był malowany jeszcze raz. A tutaj jest jeszcze to, co wam wcześniej pokazywałem, mianowicie Land Cruiser Seria 50. Tutaj mamy ławeczkę na 2, mamy ławeczkę na 2-3. A tu otwiera się? Otwiera się. Tutaj mamy ławeczkę znowu na 3. Także dość pojemny samochód. Dość ciekawy samochód. I z ciekawym, pociesznym ryjkiem. Ale już widać, że był nieraz odmalowywany. Już widać, że nieraz ktoś się tutaj nad nim pastwił.
Nie jest to niestety oryginał, zresztą co widać tutaj po niektórych rzeczach. Aczkolwiek też ciekawy kąsek dla kolekcjonera. No, a teraz pokażemy Wam kilka ciekawych przypadków, które jest na sprzedaż. Mianowicie mamy tu taką 105 w dziwnej wersji, to znaczy mamy to w wersji 4,5 litra benzynowej. Mamy to z manualem. Jest to wersja bardzo przedliftowa, czyli ten po tym pierwszym lifciku. Klasyczny reduktor. Mamy tutaj manualną skrzynię biegów bez blokad, ale z subtankiem. Oraz ciekawostka, jak to na 105 przystało, nie mamy tu sztywnego mostu, bo to jest taki ciekawy miks i tak naprawdę to jest setka z niezależnym zawieszeniem. Z tyłu mamy ławeczkę, a raczej dwie ławeczki i cały środek do zadysponowania. Oczywiście wykończenie jest troszkę inne, bo to jest taka podstawowa wersja, ale bardzo sympatyczne. A tutaj mamy coś, co nas najbardziej interesuje, czyli 60. I ta 60 jest cała w oryginale. Ale możecie zobaczyć, jak wygląda rama bez rdzy i tak samo progi. Coś pięknego, czego niestety w Polsce bez importu nie jesteśmy w stanie uzyskać. Zobaczcie sobie, jak tutaj to wygląda. Nic, zero, wszystko w oryginale. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko w jak najlepszym oryginale. I takich aut się szuka po to, żeby je potem pielęgnować i wielbić. Co jest ciekawostką, na przykład tutaj się jeździ na bardzo wąskich oponach. To jest jakaś 7,5 w ogóle, a w tej stepce była o szerokości 225. Czyli też bardzo wąska. A tutaj jeszcze jeden przypadek, mianowicie 70, dosłownie 70, też z rzadko spotykanym silnikiem u nas, czyli 4,5 FI, tak zwany 1 FE, rzędowa szósteczka. No i też możecie zobaczyć, jak to wygląda spod spodu. I tu nie ma żadnej rdzy. Ja wiem, że powtarzam się z tym tematem, ale naprawdę na warunki polskie, gdzie sprawdzałem tych aut setki, to takich przypadków po prostu zwyczajnie nie ma. No a my się spróbujemy Wam dostarczyć trochę takich furek, żebyście mieli też możliwość poczucia tego, że nie trzeba wszystkiego odremontowywać, a potem dopiero modyfikować, tylko po prostu od razu modyfikować, cieszyć się i jeździć latami, bo te auta są naprawdę tutaj w świetnym stanie. Może trochę gorzej zachowane mechanicznie, ale jeżeli chodzi o kwestię rdzy, to po prostu nie istnieje. Wjeżdżamy na teren salonów. Ile tu jest salonów, to co tu się dzieje. A teraz jest dopiero pora, kiedy się ogląda samochody, gdzie w Polsce to jest nie do pomyślenia. I patrzcie, co my tutaj mamy. Znaleźliśmy ogłoszenie czegoś, czego szukaliśmy. Mianowicie mamy tutaj 70, nie wiem, 9, chyba 9 to jest, z flatbedem, czyli czymś, co u nas jest w ogóle niespotykane. Bo mamy tutaj flatbeda, na to robimy sobie całkowitą konstrukcję. Tutaj mamy jeszcze sobie bakisty, tu z tyłu mamy ogromną szufladę i możemy sobie to wszystko tutaj zobaczyć. Patrzcie, już lodówa wstawiona zamiast tego, od razu jest. A teraz sobie zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu mamy Foxa, tu mamy Davidsonsa, poduchy w tym. Mamy poduchy w ogóle zmienione. Inny stabilizator. Z przodu jeszcze coś innego na Foxie. Dodatkowe wpływy paliwa.
taka piękna 70, a co tutaj się wydarzyło? Amortyzator jest wylany, jak widzicie jest w dwóch częściach, to nie powinno tak do końca wyglądać. Tu jest coś całe ulepione, nie wiem o co chodzi, jakimś olejem, czy coś jest wylane po prostu przed do tyłu. Rama tutaj to jest dodatkowy jakiś zbiornik, nie wiem czy coś się nie wymieniło, ale tutaj widać ewidentnie, że to nie powinno tak wyglądać, także zaczynają się tutaj kwiatki. Im głębiej w las, tym więcej problemów. No, takie fury też tutaj są. G-klasa. Daje widzi jest. No, to znaleźliśmy kolejnego RJ-a. No i sobie tutaj patrzymy, co my tutaj mamy. Metod felgi. BF założony. Jakiś tutaj bagażniczek. Jeszcze jest zamknięte, zaraz sobie otworzymy. I będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Okay. No i pierwsza sprawa z modyfikacjami. Patrzcie, macie tu założone fajne zawieszenie, a tu się okazuje, że zamiast wymienić któryś wahacz, tutaj wpieprzył taki stworzeń dystansujący, który tak naprawdę no nie pracuje tak jak trzeba. Patrol 60. No i musimy zobaczyć, co to jest za przypadek. No oczywiście, ja nie wiem, jacyś Polacy przyjechali, że tak napieprzają tą konserwacją? Czy o co tu chodzi? Wśród gąszczu samochodów można zobaczyć jeszcze ciekawe perełki. Co my tu mamy? Już coś zrobionego. Mamy kolejne Toyotę z grupy 70, bo to już chyba tak można powiedzieć, albo serii. Patrzcie, co tu się potrafi dziać. Jaki makaron. Co tu się w ogóle dzieje? A tu co? Kula to złapała? Istnieje przeświadczenie, że w Dubaju nie można kupić aut w dieslu, ponieważ się tu nie jeździ na dieslu. Ale uwaga, co my tutaj mamy? Mamy tutaj 200 po lifcie z 2019 roku. Uwaga, z czym? Z dieslem. No. Tą część zostawimy sobie chyba na dzień przejść. Nam się udało trochę znaleźć piasku i możliwości do jazdy, więc ciśniemy. Tu pode mną, dokładnie pode mną, tu gdzie stąpam, jest rondo. A my jesteśmy w trakcie kilkudniowych testów tej 300, która jest co najmniej ciekawym samochodem. Ja byłem bardzo zafascynowany, jeżeli chodzi o wygląd. Niestety jest to wersja tylko i wyłącznie z silnikiem 4.0 V6 bez turbo, więc wydaje mi się, że koni jest troszkę za mało w stosunku do masy tego samochodu. Ale jeżeli chodzi o jazdę na co dzień, ja uważam, że jest fajna. Igor twierdzi inaczej. Do jazdy po piasku radzi sobie. Zaraz załączę Wam obrazek, jak działają systemy, jak byłem w stanie ją zakopać w głupkowaty sposób, no ale generalnie każdemu się może zdarzyć, mi za często. Dla mnie jest komfortowa, dla mnie jest naprawdę spoko. Ja uważam, że naprawdę fajne auto, aczkolwiek jest za słaby silnik po prostu do tej ciężkiej świni i za małe koło. Takie atrakcje też są możliwe. A idę się przywitać z wielbłądem. I wielbłądki idą sobie na noc do swojego domu. Ale gdzie? To już nie wiadomo. Nogi mają powiązane dlatego, żeby nie spierdzieliły. No niestety takie praktyki są. Wyciśniemy tutaj
Patrzcie, jakie mają te piękne tereny, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jazda po piasku to jest zupełnie inna jazda. Zupełnie inna jazda niż u nas. A jak widzicie sobie na pustynię, to również możecie natrafić na korek. A my jesteśmy chyba w najciekawszym miejscu, jeżeli chodzi o offroad, przynajmniej z założenia, w Dubaju, mianowicie w muzeum, historycznym muzeum offroadu. Ale jest, tutaj idziemy przez Nissana, patrole, które mają 4 osie i dziwne konfiguracje. Mini Monster Truck. Tutaj dość mocno przedłużony Wrangler, jeszcze z przyczepką. Chevrolet Super Short 45 roku. Bo takie klasyki się powinno tu przechodzić, albo takie coś. A tu wchodzimy w temat pojazdów militarnych. Od bardzo starych. Ciekawe, czy będzie jakiś ten polski ulep. Teraz patrzcie, co tu się dzieje. Tu jest taki region, gdzie są złomowiska, rozbiórki samochodów i tak dalej. Tu są Land Cruisery. I generalnie każdy z nich specjalizuje się albo w jakiejś marce, albo w silnikach, albo w napędach. Jest generalnie tego dużo tutaj, abym powiedział, że nawet bardzo dużo. Jest szok, ile tego de facto jest. Te nasze złomowiska to jest pierdoła przy tym. My dopiero przejechaliśmy jedną ulicę, a ja już bym wszedł do większości z nich. Kupa różnych dziwnych zawieszeń. Tutaj mamy małe złomowisko Land Cruiserów i możecie sobie zobaczyć, ile tutaj jest ciekawych elementów. A teraz uwaga, bo wjechaliśmy w coś, w tajne miejsce dla naszej mentalności, graciarzy, druciarzy i tak dalej. My tu znaleźliśmy dużo ciekawostek. O, mamy Gallardo. Patrz, jaka ładna Gallardo. Widzicie to ten czerwony łuk? Ten czerwony łuk nie jest dla picu, to jest mianowicie, to jest oznaka, że to jest ekspat, który jeździ po pustyni. Te chorągiewki to nie tak jak niektórzy komentują, że bo popisać, tylko jest po to, że jak się jeździ po wydmach, to masz 3-4 metry wyżej, widzisz, gdzie jest inne auto. Tu jest bardzo dużo uskoków, podskoków, podjazdów, zjazdów i tak dalej i to jest bardzo fajne. Wczoraj widzieliśmy zresztą na pustyni, jak bardzo to pomaga. To nie jest tak do końca, że te auta, jest tyle tych aut opuszczonych, nie wiadomo jakich fur, ale zdarzają się. Już chyba zostały pozbierane, po prostu się zdarzają. I teraz uwaga, patrzcie się, jak tutaj gniją patrole. Mianowicie kawałeczek, jeszcze. Patrzcie. Rama zdrowiusieńka, tam i tam, ale to, co jest na dachu, sekunda, dach calutki wokół zgnity. Dla blacharza dramat. Oglądamy patrola. Tutaj podjeżdża. I pan podjeżdża. Oglądamy go pod meczetem o godzinie 21. Pod meczetem. Tutaj mamy J95, bardzo ciekawy przypadek. Podniesiona jest, mamy tutaj zrobiony lift. Mamy zrobioną ramę w bardzo ładnym stanie, ale co tutaj się nam pokazuje? Napis kompresor. I teraz uwaga, ciekawostka po raz kolejny, jak wam pokażę, w ogóle ona jest tutaj w automacie, wnętrze całkiem sympatyczne ze względu na to, że to są pokrowce, a pod tym tak naprawdę są nowisieńkie fotele i to też jest ciekawa sprawa. Teraz co się dzieje pod maską, bo to jest najfajniejszy przypadek, mianowicie mamy tutaj kompresor
niespotykana sprawa, bo była tylko w 99 roku i tylko przez chwilę bardzo droga sprawa, ale z oznaczeniem powrotu, czyli TRD jest. Także fajna fura, można sobie ciekawie pośmigać. No jeszcze się nad nią zastanowimy, aczkolwiek bardzo zdrowa, ma kilka ciekawostek tutaj dołożonych, także kwestia przemyślenia sprawy, ale kompresor nas zaskoczył. Znaleźliśmy co najmniej coś ciekawego, bo z przodu to wygląda jak G-klasa, ale to wygląda jak to nie jest G-klasa, albo to miało być G-klasą. Ja mam 1,80 m wzrostu, mam kamerę na wysokości moich oczu. Patrzcie, jakie to jest Wencheng. To jest jakieś chińskie G600 Wencheng. Kosmos. Nie, ona jest przepiękna. I uwaga, mamy godzinę 21:30, a to w dużej mierze jest nadal pootwierane i można sobie kupić zderzaczek, lampę i tego typu rzeczy. Rangefindery, Land Cruisery. To jest wszystko. Każdy złom świata chciał mieć tyle fur, co tutaj. A dzisiaj oglądamy sobie taką 60 z benzynką. Możecie sobie zobaczyć wszystko piękne w oryginale. Wiadomo, że pewne rzeczy są powypołowiałe, ale to jest taki standard. Czyli jak wygląda wnętrze, łącznie z tym, że jest podgrzewana przednia szyba. Wszystko tutaj pięknie wygląda. A teraz najważniejsze co w tych autach, czyli rama. Sobie zobaczcie, jak wygląda rama w kilkudziesięcioletnim samochodzie. Widać po śrubach, jest wszystko w takim stanie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Stan jest totalnie fenomenalny, nawet całe to wygłuszenie, no. Żadne niepourywane czy coś. Jeden z ładniejszych patroli, jaki widziałem w życiu, jeżeli chodzi o stan techniczny. No i oczywiście wersja Super Safari. Jeszcze tutaj ciekawostka, smaczek. Mianowicie mamy tutaj oryginalny uchwyt kanistra. Oryginalne zamknięcie koła i teraz patrzcie, jak to wygląda jeszcze siedzenia. Trzeci rząd jest w folii. Wszystko na swoim miejscu, włącznie z tylnymi nawiewami oraz lodówką, która jest tutaj z tyłu i która naprawdę chłodzi. Plus jeszcze tutaj mamy regulację tylnych nawiewów. Wszystko jest. A tego patrola kupiliśmy. Zobaczycie go w Polsce. Zobaczycie, jak pięknym on jest w stanie. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, powiemy wam, kiedy będzie, kiedy przyjedzie do Polski. Autko naprawdę godne niejednego kolekcjonera, w szczególności, że to jest oryginalne Super Safari ze wszystkimi do tego akcesoriami. Także fani klasyków jak najbardziej będą tym tematem zadowoleni. I gość tutaj jest niesamowitym entuzjastą tych patroli, ma ich znacznie więcej, ale niestety tylko ten jeden na sprzedaż. Także mam nadzieję, że zobaczymy się już z tym patrolem w Polsce. Podsumujmy sobie generalnie ten wyjazd i podsumujmy sobie to nasze dotknięcie motoryzacji w tym kraju. Dotknęliśmy chyba każdy zakres motoryzacji, od lokalnych garażowców przez średnie samochody i komisy, tak naprawdę do nowych fur, bo też mieliśmy styczność z tym, żeby zobaczyć, jak to się sprzedaje i gdzie to się sprzedaje. Jeżeli chodzi o zakup samochodu tutaj, ja chyba bym, i to w sumie wspólnie ustaliliśmy, że chyba byśmy nigdy nie kupili samochodu tutaj bez jakiejkolwiek inspekcji. Dlaczego? Ponieważ tu samochody są traktowane zupełnie inaczej niż u nas, bo u nas samochody są traktowane w ten sposób, że
My o nie dbamy wbrew pozorom, my jednak ogarniamy te serwisy. Jak jest nowe auto, to ma być wycacane, wychuchane, w ogóle nie może być pomalowana żadna śrubka i tak dalej. A tutaj, gdzie tam nowe auta stoją pod chmurą, miesiącami poprzykrywane folią lub bez, w jakichś tam garażach, przykurzone, usrane i nie wiadomo co jeszcze. I tutaj jest to w oficjalu. No, u nas to, jeżeli jest, to my tego nie widzimy. Generalnie na pierwszy rzut oka widać, że to jest zupełnie inaczej. 2 samochody, naprawianie tych tutaj aut. Jeżeli chodzi o jakość napraw tutaj, jest na bardzo niskim poziomie i to widać w wielu przypadkach. I to od napraw blacharsko-lakierniczych przez naprawy mechaniczne, kończąc na końcówce, czyli na elektryce i tego typu rzeczach. No jest to naprawdę na niskim poziomie i tutaj brak inspekcji wiąże się z tym, że można trafić niezłego bubla. Kolejną rzeczą, jaką jest, to są ceny samochodów. Teoretycznie te samochody są tańsze, ale praktycznie rzecz ujmując, no wszystko zależy co trafisz. Plus jeszcze pamiętajmy, że nasza wspaniała Unia zadbała dokładnie o to, byśmy mieli co dopłacać i gdzie dopłacić. I potem wychodzi, że te auta wcale nie są jakąś super okazją, tylko patrząc na cenę tutaj, że auto na przykład kosztuje, nie wiem, tam 50 000 dirhamów, to potem się okazuje, że w Polsce no ono Cię wyjdzie 90 000 albo i nawet więcej. Generalnie jeżeli chodzi o zakup samochodu, z jakim poziomem tutaj warto się odnajdować. Wydaje nam się, że minimum takie 100 000 na auto to jest i wtedy jest sens w ogóle się w to pchać, bo te wszystkie poniżej te samochody okazuje się, że potem są problemami, bo są naprawy, bo są malowane, bo nawet już widzieliśmy konserwację ramy, już widzieliśmy potopione samochody, widzieliśmy auta, które no chyba spawane z 2 i tutaj mówimy o takich w miarę nowych samochodach, bo klasyki to jest inna sprawa. Dlaczego? Bo z klasykami jest tak, że niektóre klasyki są spoko, i niektóre klasyki są naprawdę fajne, ładnie zrobione przez entuzjastów, tylko że oni są purystami w tym temacie, czyli nie można zmienić felg, muszą być dokładnie te naklejki i tak dalej, ale są też takie przypadki, gdzie no, jest to naprawione po prostu dosłownie szpachla jest nakładana tak jak tynk na ścianach. Patrzcie ile. Tyle szpachli. Czyli gość miesza w betoniarce i łopatą nakłada i zaciąga po prostu po całym samochodzie, gdzie całe auto miało minimum 800-900 mikronów szpachli, mimo że było w 100% odnowione, buda od ramy i tak dalej, więc są różne ku temu ciekawe przypadki oraz na przykład wsadzenie innych silników od nowszych do starszych i tak dalej. Jeżeli chodzi o swapy, tutaj się też ludzie w to bawią i tutaj mówię stricte o terenówkach, aczkolwiek jest to rzadszy i bardziej, bym powiedział, wymagający sport niż nam się generalnie wydaje. Jeżeli chodzi o modyfikacje offroadowe, no tutaj jest biednie w porównaniu do tego, inaczej się to przede wszystkim robi, bo tutaj wyciągarka to jest awangarda, u nas to jest chyba obowiązek, ona jest awangardą, chyba brak wyciągarki. Przede wszystkim modyfikuje się zawieszenia, troszkę większe koło, ale jakichś liftów 4, 6, 8, 10 cali tego się nie robi, tylko zostawia się zazwyczaj na 2 calach. Stalowe zderzaki czy tego typu problemy nie są żadnym problemem, jeżeli chodzi o kwestie prawne, ale generalnie tu się ucieka z wagi, bo tak naprawdę to nie jest potrzebne, bo tak naprawdę nikt tu nie jeździ po lasach, bo tu nie ma lasów, tylko jeździ po pustyni. No piasek o taki plastikowy zderzak to się przetrze i nie ma jakiegoś większego problemu. Więc ten świat motoryzacyjny jest inny, jest ciekawy, można się tutaj dużo rzeczy znaleźć, dowiedzieć i spotkać, ale też bądźmy szczerzy, no nie łapmy się na wszystkie okazje. Już przeszliśmy tak naprawdę całą drogę z możliwością sprawdzenia zdalnego, jak i sprawdzenia aut na miejscu i umawiania się z tych ludźmi. Trochę tego tematu liznęliśmy. Jeżeli chodzi o części, no jest ich tu w opór. Jeżeli chodzi o części zapasowe do samochodów, możemy znaleźć tu dosłownie wszystko, ale trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Trafiliśmy do patrolowego raju. Wszystkie części do patroli. Co tak naprawdę człowiek sobie zażyczy. Skrzynie, reduktory, silniki, mosty, więcej silników. Wszystko jest na miejscu. Wszystkie trupy porozkładane. O, znalazłem ramy! Patrzcie, jak wyglądają ramy. Całe niepowyrywane kielichy.
Wszystko jest jak należy. Wahacze, tu są mosty. Patrzcie. Chcielibyśmy podziękować również bardzo Jankowi z Offroad House, który ma tutaj firmę i poświęcił nam cały dzień i zabrał nas na pustynię, pokazał jak się jeździ tak naprawdę na tej pustyni, jak wygląda ten cały system jazdy, bo offroad tak naprawdę to jest tak szerokie pojęcie, włącznie z jazdą w każdym możliwym terenie, że tutaj po piasku to jest zupełnie inna sprawa, włącznie z tym, że jeździ się na ciśnieniach, których tak naprawdę dla nas są abstrakcyjne, a tutaj są totalnie normalne i pokazują wiele możliwości. Zakupiliśmy też systemy pompowania i spuszczania ciśnienia w kołach, dzięki którym no zobaczymy, jak to będą działać u nas. Także jestem tego bardzo ciekaw. Pokażę Wam to na kolejnych filmach, jak to będzie wyglądać. Chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć o tym samochodzie, który mieliśmy przyjemność zrobić przez ostatnie kilka dni. No, już bym powiedział, że parę tysięcy kilometrów, bo grubo ponad 2, prawie 3. I teraz o wadach i zaletach tego samochodu. Zacznijmy od zewnątrz, ale przejdziemy do przodu. Jak na Land Cruisera i auto offroadowe, zderzak z przodu jest nieodpowiedni. W wersji GR Sport wychodzi on skrócony i jest znacznie wyżej. W tym przypadku, bądźmy szczerzy, nie jest to zbyt fajne rozwiązanie. Kolejna sprawa. Pierwszy raz widzę auto, które ma wklęśnięty środek maski, a wypukłe boki. Jest to dziwne do przyzwyczajenia, kwestia indywidualna, ale wiąże się to ze słabą widocznością tych oto części, czyli od strony lamp i tak dalej. Co jeszcze ciekawego zewnętrznie? No to progi mamy standard, stosunkowo niefajne koło do offroadu, bo to jest 265, 55, 20, ale nawet dało sobie radę na tekst. I teraz jeżeli chodzi o tył, jest może kontrowersyjny, ale ja uważam, że jest akurat tył jest całkiem sympatyczny. Jak na auto za tyle kasy, jest o tyle z nim problem, że ma dość słabą jakość wykończenia. To znaczy, może nic nie strzela, może nic nie trzeszczy, etc., ale szczerze te plastiki po prostu wyglądają bardzo słabo, bardzo... No nie jak na auto tej klasy. Nie spodziewałbym się tego auta w tej klasy, porównałbym to do takiego przeciętnego Chińczyka. Pamiętajmy też, że tutaj jest taka podstawowa wersja, więc mogłoby to wyglądać jak na auto za tyle kasy trochę lepiej. Kolejną rzeczą, jaka jest w tym aucie, która nam się nie podobała, ten Lane Assist włącza się za każdym razem i blokuje możliwość zmiany pasa. I trzeba go za każdym razem wyłączać. Śmialiśmy się, że to jest procedura startu i kurde, no te systemy multimedialne w Toyocie jednak, no to jest coś, co wymaga dopracowania, bo tutaj naprawdę dostać się do tego, żeby to wyłączyć, to już Wam pokażę. Trzeba tak wyjść. Nawet nie wiem, gdzie to było. Tu wchodzimy w dół i dopiero teraz przytrzymujemy przez 3 sekundy ten znaczek. Raz, no, 2, 3 i dopiero się wyłącza. Więc to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, powinno to trochę lepiej. Oczywiście pierdyliard tych systemów, które się włączają od razu i są kombinacje z tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, no to system ten multimedialny, no mamy tu możliwość do podłączenia Android Auto, czy CarPlaya i tak dalej, działa. Bardzo fajny bajerem, jaki się nam spodobał, mianowicie jest lodówka, a raczej podłokietnik. Lodówka jest tutaj, ona jest z klimatyzacji tak jak w większości Land Cruiserów, ale ma jeszcze jedną ciekawą opcję, mianowicie otwierają sobie kierowca i otwierają sobie pasażer i nie ma z tym najmniejszego problemu. Pod tym kątem fenomenalny pomysł, naprawdę fenomenalny. Lodówka nam ratowała dupę, bo tutaj jak widzicie w tym momencie mamy 38 stopni, mamy centralną blokadę, mamy system zawracania i mamy jeszcze tylną blokadę oraz te wszystkie systemy kraul i tak dalej. Ja raz próbowałem testować kraul bez spuszczonego ciśnienia, oczywiście się zakopałem. Jeszcze tak, szyberdach. Mieliśmy już przypadek, że nie chciał nam się zamknąć. Teraz się otworzy do pełnego otwarcia i teraz uwaga. Próbujemy, czy się zamknie, czy nam go wróci. O. I teraz mamy problem, żeby go zamknąć, musimy sobie to przytrzymać i wtedy nam dopiero wjedzie.
i dopiero mamy zamknięty. Także to też jest taka ciekawostka. Lusterka niby fotochromatyczna, ale dość duża ramka, która też świeci. W paru tysiącach kilometrów. Średnie spalanie tutaj jest akurat pokazane trochę inaczej, bo to jest pokazane ile kilometrów zrobimy na litrze paliwa i wychodzi około 14,5 do 15. Auto było traktowane w sposób poprawny. Była jazda taka, bym powiedział, w 80% trasy, a w mniejszej ilości miasto. Jeszcze trochę pojeździliśmy po terenie, po pustyni. Jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, mianowicie skrzynię biegów. 6-biegowa skrzynia, archaiczna konstrukcja. Problem taki, że reakcja na gaz, chyba jak w każdej Toyocie, jest po prostu opóźniona. Mamy tutaj silnik, który jest rzadko spotykany w tym samochodzie, ponieważ tutaj się jaramy różnymi dziwnymi rozwiązaniami. Mianowicie jest to silnik o oznaczeniu 2GR, czyli 4-litrowa jednostka V6, która tam ma pod 300 koni. Jeździ poprawnie, ale szaleństwa nam żadnego nie robi. Z rzeczy, których na tak, no to wygląd. Spalanie jest ok, pozycja za kierownicą jest naprawdę w porządku. Wygodnie się dzisiaj działo na jednym i na drugim stołku. Także tutaj jest naprawdę w porządku. Jeżeli chodzi o systemy, to jest po prostu dramat i to jest bardzo uciążliwe. Ale jak widzicie, za dwumetrowcem, bo to jest zostawienie miejsca dwumetrowego gościa, niestety miejsca na nogi za dużo nie ma. Aczkolwiek te kanapy z tyłu, nie wiem, nie były przez nas testowane. Jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy, która też nas mocno irytowała, mianowicie bagażnik. A teraz uwaga. Osiem czy 9 kliknięć, no chyba więcej ciężarówka klika przy tym. Mamy jeszcze możliwość ostatniego fotela i tutaj mamy taką ciekawostkę, mianowicie ultra cienki zagłówek. Tak, to jest zagłówek, który się składa razem z kanapą. Mamy tutaj bagażnika, bym powiedział, dużo. Uważam, że zawieszenie jest poprawne. Działa sobie poprawnie, bo tutaj mamy z tyłu sztywny most, z przodu mamy niezależne. To jest na tym terenie, jak na stokowe zawieszenie, naprawdę fajnie wybierało. W terenie na piasku sobie poradziło całkiem spoko. No, ma parę wad. Ja osobiście uważam, że auto chciałbym pojeździć tymi silnikami, które są mocniejsze i zobaczyć, jak ta skrzynia reaguje, na przykład tym dieslem czy coś, bo osobiście uważam, że w tej opcji jest to trochę za słabe, robi robotę, ale wyobrażam sobie, żeby za tą kasę dostać jednak trochę więcej. Ja bym się chciał z Wami pożegnać z tego miejsca, z Dubaju. Macie już pełne podsumowanie, a tutaj jesteśmy w takim ikonicznym miejscu, jakim jest Last Exit, gdzie są różne tego typu Mad Maxowe atrakcje, jak i restauracje i tak dalej. Tutaj nawet kible warto zwiedzić, bo to jest w ogóle ciekawe. Co jeszcze a propos kilku słów podsumowania? Cieszę się, że udało nam się tutaj przyjechać, cieszę się, że udało się tyle zwiedzić, zobaczyć, bo pod kątem motoryzacyjnym chyba udało się większość sprawdzić. Oczywiście jeszcze jest parę miejsc, mam nadzieję, że uda mi się wrócić, także cieszę się bardzo i mam nadzieję, że będzie więcej chętnych na wyjazd, żeby tutaj ogarnąć parę samochodów, bo naprawdę zabawa przednia, samochody ciekawe, także warto moim zdaniem. Także jeżeli chcecie, śmiało piszcie w komentarzach.